Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tak gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Wróżenie z fusów pojawił się w nieoczekiwanej chwili. Akurat byłem i spojrzałem i tuż przed wyjściem z dziupli Phoenixa mówię na szybko, żeby tutaj wam przetłumaczyć, co tutaj się dzieje u Krypto-Crew. A więc Krypto-Crew dodał nam to, co się dzieje teraz, to są bad news. Nie mylić tego z nietoperzami, bo na końcu nie ma T, tylko jest D. Czyli bad news, jako złe wiadomości na wykresie. Zobaczymy jak złe, sam nie wiem, bo nie spojrzałem na tą audycję, żeby po prostu się nie nudzić podczas tłumaczenia dla was. Zapraszam. Dzisiejsze wideo będzie opakowane w wiele rzeczy. There's blood in the streets. Mamy krew na ulicy. Bitcoin has fallen below 40,000. Bitcoin spada poniżej 40 000. Leaving an absolute panic. A lot of people have called the top. There's a lot of bad news that we're going to jump into. Mamy bardzo dużo złych wiadomości, do których przejdziemy za chwilę. We're going to jump into this chart. We're also going to jump into this chart. And then we're going to jump into the highly anticipated hash ribbons and talk about the signals that are happening there and potentially find some. I przejdziemy też do hash ribbons, który tłumaczymy, i do tego sygnału zakupowego, kiedy on się w końcu pojawi tutaj. Good news out of all of this disaster. Które są dobrymi wiadomościami z tych wszystkich złych. Now, if there's one thing that can help you more than anything is you can go to our website and get our free course. Oczywiście można przejść na jego stronę internetową również, a my już przeskoczymy tą reklamę i wejdziemy w mięso. Co działo się tutaj, to This was kind of the perfect storm. There were idealny sztorm, który się pojawił. two main factors of storm that combined together to Mamy tutaj dwie różne rzeczy, powiedzmy przykłady, które się wydarzyły na wykresie, make a bigger storm. One które spowodowały większy sztorm. of the storms, which we've talked about all calendar year, is we were forming this divergence. Nie wiem, czy pamiętacie, akurat od początku roku mówiliśmy o dywergencji, która się pojawiła na cenie. Co znaczy dywergencja? Cena idzie w górę, a RSI w przeciwnym kierunku. Bearish divergence. We had a high, a higher high, a higher high on Czyli była to niedźwiedzia dywergencja. Coraz wyższe ceny, a RSI sobie tutaj spadało po cichu w kolejne niższe rejony. price action, while the RSI was a low, or sorry, a high, a lower high, a lower high, a lower high. But it wasn't just bearish divergence. There were two storms. Nie było to tylko ta wiadomość. Były dwa newsy, dwa sztormy, które spowodowały tajfun. At the same time, we were actually in a descending triangle in the RSI. And a lot of people said, wow, I didn't know you can be in a descending triangle. Jesteśmy również w trójkącie opadającym w RSI. Wiele osób pewnie myślało, że jak na cenie możemy być w trójkącie opadającym, ale jak na RSI? Outside of price action. Well, yes, you can. And I called for a downfall from here, a breakthrough from this descending triangle. So we kind of had the perfect storm, and we're kind of seeing that. Więc tutaj złamaliśmy też formację tego spadku i nagle pojawiła się dużo niższa. Też dwa dołki, jeden przebity i to jest kontynuacja tego RSI. Play out right now. But it gets a little bit deeper than that because we have Elon Musk and we have Bitcoin, and a lot of people want to say just a handful of days ago. Mieliśmy też Elona Muska i spadki, które tutaj się wydarzyły. Oczywiście wiadomości związane z tym niekoniecznie na wykresie. When Elon sent out his tweet that's what caused all of this. That's not true at all. Zdaniem Krypto-Crew to nie jest prawda. That's not true at all. In fact, if you just look at the facts and the charts, like we Bo jeżeli byśmy sobie spojrzeli na fakty na wykresie, do on this channel, we were in an uptrend for 77 days. byliśmy w ruchu ceny przez 77 dni. No można powiedzieć tutaj w trendzie wzrostowym, tak? Aż je nie złamaliśmy. No denying that. That's not up for debate. That's black and white. We were in an uptrend, right? With our low, a higher low, a higher low, and a higher low at the same time making a high. Czyli mieliśmy coraz to wyższe dołki, coraz to wyższe szczyty, jak on tutaj pokazuje. Higher high, higher high. That by definition is an uptrend. We broke that
1 month ago, and we covered it on the day we A kiedy to przełamaliśmy? Mówiliśmy o tym w audycji 18 kwietnia. Na tej audycji też przedstawiliśmy to, że ten trend, długoterminowy może nie, 77 dni, został właśnie złamany. broke it. In our video, we said, look, we broke our uptrend, plain and simple. 18 kwietnia dokładnie to było, czyli co mamy dzisiaj? 19 maj. Także już miesiąc temu mogliśmy wiedzieć ewentualnie, że coś może nadejść. But again, it's a short-term break. This is the daily chart, right? We're not talking about the week. Ale tu patrzymy na jednodniowy wykres. Nie patrzymy na tygodniowy, miesięczny, który ma większą siłę, tylko jednodniowy. Nie jest to tak olbrzymie jak w przypadku tygodniowego wykresu, jak w przypadku miesięcznego. Weekly chart or the monthly chart. This is the daily chart. We broke our trend 1 month ago. Elon sent out his tweet a handful of days ago. You know, it has nothing. There's no correlation. Także dlatego on mówi o tym, że problemy zaczęły się na dużo wcześniej niż Elon zaczął tweetować, tak? Miesiąc wcześniej. On tutaj może z 2, 3, 4 dni temu w weekend ostatni zaczął zupełnie inaczej podchodzić do Bitcoina i to jest zupełnie osobna rzecz. Oczywiście w jakimś krótkim wymiarze też to zaczęło po prostu sprawiać różne rzeczy. Dziwi mnie na przykład, że MicroStrategy dokupił za 41 tysięcy bitcoiny, o ile dokupił, tak, bo to też jest pewna sprawa. Może są pierwszy raz stratni na tej dzisiejszej cenie, bo w tym momencie znajdujemy się na 36 770 dolarów, czyli widzimy, że te spadki są poniżej tej strefy zakupowej. Jestem ciekaw w newsach, czego się dowiem, kto dzisiaj dokupił przy tych cenach i czy nie będziemy słyszeć, że chwilę później będzie za 33 tysiące, tak, bitcoin. Więc uważajmy na te wszystkie wiadomości, które się pojawiają, bo nie zawsze ci, którzy kupują w odpowiednim czasie albo tweetują, że od tego momentu idziemy tylko i wyłącznie w górę, mogą mieć rację. Correlation whatsoever. We were in a downtrend. We formed our low here. We formed our lower high. This, by definition, is a downtrend, right? The exact opposite of an uptrend. Uptrend has higher highs. I teraz uformowaliśmy na dziennym wykresie trend spadkowy. And higher lows, and the downtrend has lower highs and lower lows. That's exactly what we're doing right now. This is the bad news, right? We have to look for confluence in the market. We have to look for signals in the market that we're turning the corner and we're... I to jest ta właśnie zła wiadomość, bo musimy patrzeć na, jak on to często mówi, porównanie różnych wykresów, ewentualnie różne zbieżne wykresy, które nam dają wiadomości na ten temat, które mogliśmy tutaj ewentualnie przewidzieć, bo też mieliśmy audycje, które mówiły nam o tym, że może się coś wydarzyć w niedalekiej przyszłości, możemy mieć burzę również, więc wszystko zależało od tego, w którą stronę podąży Bitcoin. Finished with our downtrend and we're going to go back up. And that's why you're going to subscribe, because we're going to keep you up to date on the moments that... I pewnie dlatego zasubskrybujecie Crypto Crew, dacie łapę w górę, tylko po prostu po to, żeby jak coś się dzieje, takie coś jak tutaj mieliśmy wcześniej, 18 dni temu, nie wiem jaka była cena wtedy Bitcoina, 18 dni temu przy tym trendzie mamy 59, nawet spadek do 58 z tych ostatnich 64. Tu na tym zdarzeniu można było coś wyczuć ewentualne na tym dziennym wykresie. that we're going to reverse this trend, right? So one other thing, while we're having this downtrend on the daily chart with the RSI, we broke through this descending triangle. If you go down here and you say, wow, the RSI is at 24. I jeżeli przejdziemy na ten wykres, też jednodniowy, na RSI, zobaczcie co tutaj się dzieje. Jesteśmy na 24 w tym momencie, poniżej tego RSI. Seriously? When's the last time we've done this? Kiedy ostatni raz byliśmy w tych właśnie granicach? Let's look left, right? The last time we did this was the coronavirus pandemic. Koronawirus, czyli marzec, ten sławny marzec 2020 roku, kiedy wtedy też wszyscy zaczęli się tutaj, można powiedzieć, wyprzedawać. Pamiętacie, porównywaliśmy wykresy wczoraj na Dzień Dobry Krypto, które mówiły też o tym, że bardzo duże ilości Bitcoina, chwilę po audycji widziałem też zupełnie inne wykresy, że na Binance idą bardzo duże ilości BTC i podobne rekordy widzieliśmy ostatnio w marcu. Zobaczcie, to się nakłada z naszym RSI, które też mówiło o tej
wyprzedaży do RSI w tym kierunku. When it first came out and everyone panicked, we went down to 15. What did we do after this? Oh, that's right. Bitcoin more than doubled. Co się wydarzyło od tamtego momentu? Oczywiście tak, Bitcoin się podwoił, nawet więcej niż się podwoił. Więc teraz spadające noże, gdzie one się zakończą? Czy jeszcze niżej? Bo widzimy, że ta pandemia w marcu, czy plandemia w marcu 2020 roku miała swoje oblicze, też na krypto, teraz też idziemy w tym samym kierunku. Pay attention to these little tricks, little techniques. What does the RSI mean? It means that everyone's panic selling. This is by definition. Co oznacza RSI w tych, powiedzmy, rejonach? To to, że wszyscy wyprzedają się panicznie. Oversold. There's so many people I Bitcoin jest w końcu na miejscu za bardzo wyprzedanym. O, selling. The herd is selling. When you have the highest czyli tłum sprzedaje. anticipation, the highest feeling that you want to sell, it's generally the best time to buy. I generalnie, gdy takie rzeczy się dzieją, najczęściej, gdy mamy jakąś mocny kick, czyli uderzenie myślowe, że trzeba sprzedać w tym momencie, najczęściej to jest najlepszy moment zakupowy. Oczywiście, jeżeli sprawdzimy wszystkie, jak on to nazywa, confluence na różnych wykresach. So these are the facts. We've got some bad news, right? Luckily for us, the bad news is on the daily chart. But Na szczęście te złe wiadomości są tylko i wyłącznie na dziennym wykresie. what else is on the daily chart? The highly anticipated hash ribbons. Pay close attention. Co jeszcze jest na dziennym? Hash ribbons, który nam mówi, kiedy jest sygnał do zakupu. Pay close attention. You can see this green circle we've got here. Widzimy kolejne zielone koło, czy okręg, o którym mamy właśnie w tym miejscu. It's time to focus because the hash ribbons are essentially miners' capitulation. Bo hash ribbons to tak naprawdę kapitulacja górników. We've covered this at length for a couple years now, and each of these buy signals that we get. Mówimy o tym już od 2 lat i każdy z tych sygnałów zakupowych na niebiesko, jak się pojawi kropa, na razie mamy na zielono, tak, także spokojnie. This blue circle, we always rise in price. We get Zazwyczaj wzrastamy z ceną. a blue circle, we rise in price. We get a blue circle, we rise in price. We get a blue circle, we rise in price. Some of you that followed our channel more recently probably remember when we were at this $16,000, $17,000, $18,000, $19,000 range. I ci, którzy są z nami od niedawna, pamiętają pewnie właśnie, gdzie byliśmy z ceną Bitcoina w granicach 16-17 tysięcy i pojawiło się buy. And we were there for a little while and people were panicking. Oh my God, I don't want to buy at 19. I want to wait for it to go down to 15. I want to wait for it to go down to 17. And I said repeatedly in the videos, in a handful of months from now, that will be completely irrelevant. Mówiłem w tamtych wideo, że jeżeli ktoś się zastanawiał, nie chcę kupować Bitcoina za 18, 19, chciałbym go kupić przy korekcie na 15, 14. Mówiłem o tym, że za 2 miesiące to nie będzie miało znaczenia, bo w momencie, w którym kupimy Bitcoina i tak będziemy na dużym plusie od tamtego czasu. In fact, it will be laughable that you had those thoughts. Fast forward a handful of months. Z innej strony, na pewno będzie się zastanawiał, bo będzie to delikatnie śmieszne, jeżeli sobie przypomnisz takie myśli. We want to pass 60. Same kind of concept now. I will say it again. It's not going to make a difference if you buy at 40, or you buy at 30, or you buy at 35, or you buy at 45. In my opinion, it's not going to make a difference. I tak samo jak teraz, nie będzie różnicy, czy kupimy za 30, 35, czy inną sumę Bitcoina za parę lat, czy parę miesięcy. And a handful of months from now, you will look back and you will laugh Parę miesięcy. at that thought. I'm on record now with that philosophy. Again, not financial advice, but I believe there's good news coming right around the corner. Wydaje mi się, że dobre wieści już są za rogiem. I believe that we are going to print a buy signal, a blue dot Wydaje mi się, że będziemy tutaj właśnie drukować ten buy signal, czyli sygnał do zakupu, coming very soon. And when we który nadchodzi prawdopodobnie już niedługo. do, you better hit that subscribe button so you can stay up to date on that when it officially happens. But we've got a lot more videos to get to. Także w momencie, kiedy to się wydarzy, na pewno tutaj będzie wideo na ten temat, że mamy sygnał zakupowy, może warto się zainteresować
kupnem Bitcoina, bo na razie możemy jeszcze łapać spadające noże oczywiście, bo nie wiemy, do jakiej ceny spadniemy, tak, z tym Bitcoinem. Więc przynajmniej widzimy, co tutaj może się zadziać w niedalekiej przyszłości. Mamy spadki, na które czekaliśmy chyba, wiele osób czekało. Niektórzy mówili, że nie jest to możliwe z tak mocnym wsparciem instytucji, no ale widzimy, że każdy z tych HOS, które były do tej pory, ma korekty 30-40%. Tak samo było w 2017 roku. Teraz pytanie, czy to jest koniec właśnie tej korekty? Bo wiemy, że te spadki są. Pytanie, kiedy? Albo czy odwrócimy ten trend? Zobaczymy, kiedy ten sygnał zakupowy się pojawi i razem z CryptoCrew będziemy informować na ten temat, jeżeli taki wyjdzie. Na razie czekamy, gdzie ten Bitcoin się zatrzyma. Jakie wy macie wiadomości na ten temat, albo komentarze, albo może przeczuwacie, wiecie, że on się zatrzyma przy 30, 25, 35, a może już to jest moment na zakup. Dajcie znać w komentarzach, bo warto posłuchać różnych opinii, a wiemy, że wy macie na przykład innych youtuberów, których skorzystacie też, jak Będzie, czy inne osoby, które ostatnio też dodają bardzo wartościowe programy. Także dzięki, życzę wam wspaniałego dnia. Pewnie będzie jeszcze jedna audycja po 21, jak znam CryptoCrew. Zobaczymy, czy faktycznie będzie. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.